Uwaga, nie mam zbyt wielkich standardów i nie lubię stawiać wysokich wymagań, jeżeli chodzi o różne twory. Polecam samemu zapoznać się z tworem, o którym mowa. Witam! Ten odcinek powstał tylko z jednego powodu. Słowo agentki. Gdyby nie to słowo, to byście tego nawet nie oglądali. Superagentki albo angielska wersja tytułowa Super Team 4 to afrykański serial na platformie Netflix. I powiem, że sposób w jaki trafiłem na ten twór jest trochę śmieszny. Bowiem wiecie, jak przeglądając Netflixa pokazują wam się nadchodzące filmy, seriale? Tak, po prostu zobaczyłem napis Superagentki i wiedziałem, że muszę to obejrzeć. Taka była moja historia. Ale przejdźmy do rzeczy. Superagentki to serial opowiadający o 4 licealistkach, które zostały tajnymi agentkami przez starszą osobę. Czy to naprawdę znajome? I teraz mają podwójne życie, gdzie raz są zwykłymi nastoletnimi dziewczynami, a raz bohaterami ratującymi miasto. Nie, to jest totalnie znajome. Chciałem to oglądać przez skojarzenie z odlotowymi agentkami. Ale przejdźmy dalej. Więc akcja sezonu pierwszego, który składa się z 8 odcinków, dzieje się w Lusace, w miasteczku prowadzonym przez skorumpowanego burmistrza. Miasto boryka się z problemami z prądem. A kto chce coś z tym zrobić? No to pan! Ale dobra, teraz szybko wyjaśnię pierwszy odcinek. W pierwszym odcinku zapoznajemy się z dziewczynami Temue, Zi, Monde i Komaną. Dziewczyny były od jakiegoś czasu szpiegowane przez kobietę zwaną Mama K, która postanowiła zwerbować dziewczyny do swojej ekipy superagentek. Dziewczyny dostają specjalne opaski, które ubierają dziewczyny z stroje superagentek, dając im również sprzęt oraz pozwalając komunikować się z sobą i Mamą K. Typowy, lecz fajny początek dla bajek o superbohaterach. Drugi odcinek jest o tym, jak Temue jest za łatwo podburzyć, jest ogółem kłopotliwa. Reszta dziewczyn pomaga Temue osiągnąć wewnętrzny spokój, co nie pomaga podczas ataku Łotra, ponieważ Temue jest tak zrelaksowana, że nawet nie chce jej się go powstrzymać. Pod koniec odcinka Temue ma nauczkę, jak poprawnie kontrolować swoje emocje i całkiem fajny odcinek. Trzeci odcinek tym razem jest o Zi, która po wygranym meczu piłki nożnej w szkole stała się bardziej samolubna. Trochę dziwnie. Zi myślała, że skoro jest świetna, ponieważ solo wygrała mecz, to będzie też świetna pokonując złoczyńcę w solówce. Jak się okazuje, samej dziewczynie nie idzie na lepiej. No i tu już zauważyłem problem. Rozumiem, że ktoś taki nieznośny według mnie, jak Temue, jak najszybciej dostała swój ark, aby widzowie ją polubili, ale robiąc ark dla wszystkich dziewcząt, jako pierwsze odcinki, serio? I to bardzo szybko zabiera frajdę z oglądania, bo wtedy wiadomo, co może się wydarzyć w następnym odcinku. A mówiąc o następnym odcinku, czwarty odcinek, Wyzwanie Monde, jest o tym, jak podczas występu Monde nie wychodzi, rozpakuje się i czuje się zraniona przez inne superagentki. Z poczucia odrzucenia chce opuścić Osakę i wrócić do starych znajomych. Podczas powrotu Łotr atakuje Monde i znowu, dziewczyna myśli, że jak go pokona solo, to będzie lepiej. Lecz dziewczyny dołączają do Monde, dają jej do zrozumienia, że dziewczyny są jej przyjaciółkami i że jej pomogą w każdym problemie. I koniec. I dobra, powiem, że ark, gdzie śmiała postać czuje trochę otuchę z strony swoich przyjaciół, nigdy według mnie się nie znudzi. I odcinek 5. Sztuka nauki. Komana dostała zaproszenie na jakiś konkurs od tego typa i źle zrozumiała, że musi stworzyć kolejny projekt specjalny na ten konkurs. Komane to przerasta i zaczyna robić wszystko, by wymyślić, jak ten projekt będzie wyglądał i do czego służył. Na lekcji plastyki dostaje ochrzan za to, że nie stara się wyzwolić swojej artystycznej duszy i przez resztę odcinka próbowała coś wymyślić. Ten ark aż taki przewidywany nie był, w sensie, dobra, postać, która się zagubiła w myślach, zdarzało się, ale sposób, w jaki to jest zrobione w tym tworze mnie pozytywnie zaskoczył. Reszta odcinków nie chcę spoilerować, po prostu oglądnijcie je sami. Ja wam na razie chciałem dać wgląd w to, z czym będziecie mieli do czynienia, jak już podejmiecie się oglądnięcia serialu. Po oglądnięciu sezonu pierwszego mogę powiedzieć tylko, że twór ten jest jak dla mnie prima sort. Z tytułu oczekiwałem odlotowe agentki, ale akcja rozgrywa się w Afryce i dostałem to oraz coś lepszego. Scenariusz sztos według mnie,
Tak, narzekałem, że ark głównych postaci są trochę powtarzalne, ale sposób wykonania taki powtarzalny nie był. Użycie slangu w serialu również jest najgorszy. Zresztą rzeczy typu brachu, siostro, stara i inne takie z jakiegoś powodu mi nie przeszkadza. Oraz te typowo dziewczęce słowa przekozackie. Jedyny minus to animacja. Nie narzekam na styl artystyczny, nie, ale to, że postacie się poruszają jakby z mniejszymi FPS-ami nie działa najlepiej. Troszeczkę odbiera wczucie się w oglądanie. Natomiast jest sekwencja jak tańczę podczas premier. Kocham. Ale są jeszcze inne kwestie. Polski dubbing. Czy został schrzaniony? Nie. Na całe szczęście nie. Dubbing jest słuchalny. Podczas oglądania zauważyłem parę niezgadzających się tłumaczeń albo brak chęci ze strony dubbingowców. Słyszcie, że pyskacz kradł panele słoneczne. Czyli musi być... Didn't you girl say that Snapback was stealing solar panels? Snapback said Vesta grabbed the panels, then the lady. She must be a part of the plan. We've got to stop her. Fast. Ale dubbing jest bardzo dobry. Więc jak mam ocenić twór? Oho, solidne 9 na 10. Polecam oglądać każdemu, kto ma wolny czas oraz lubi bajki o superbohaterach. Odcinki przeciętnie trwają 28 minut, więc wierzcie mi na słowo. Spędzając te 2 albo 3 godzinki, oglądając pierwszy sezon, nie znudzicie się. I to koniec dzisiejszej recenzji. Dzięki jak dotarliście do końca, nawet przewijając tutaj, bo wam się po prostu chciało słuchać. Zapowiadam tylko, że mam w planach jeszcze 2 inne recenzje, ale tym razem będą bardziej zgodne z przeznaczeniem kanału, czyli grami. Jeżeli podobają wam się recenzje, to piszcie w komentarzach. Chętnie wysłucham wasze opinie na temat moich recenzji i jeżeli macie jakieś sugestie na zmiany w recenzjach albo innych odcinkach, piszcie śmiało. Ja się z wami żegnam. Nara. Jak śmiecie!